Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy już w 36. Wow, jak ten czas leci. 36. odcinku Amiga bez ściemy. No i co? Standardowo mój przyjaciel Rafał Chyła, no i mój przyjaciel Remigiusz Remix Kolasa. Jedziemy. No moi drodzy widzowie, na początek tradycyjnie garść spraw organizacyjnych, tym razem taka większa garść, bo jednak ostatni odcinek był nietypowy z tymi Wormsami, tam żadnych wstępów nie robiliśmy. Przedostatni to też była relacja z Retrosferu, gdzie też nie chcieliśmy Was przynudzać na początku, tylko tam napomknąłem o tym, że możecie nas wspomagać już również na YouTubie, nie tylko na Patronite, ale jedziemy. 7000 subów nam strzeliło, bo jeszcze 2 miesiące temu kończyliśmy jakby lato z piątką z przodu, mamy już 7, 7300 subów. Zachęcamy kolejnych subskrybentów i dziękujemy jak najbardziej za subskrypcję. Także również prosimy o komentarze, bo to jest teraz ważne. YouTube jakby promuje filmy z dużą liczbą komentarzy. Tu chcę też podziękować naszemu widzowi o niku Hubert Mitura, który jeszcze dzisiaj chyba zakomentował nasz stary film o silnikach 3D. No, nie taki stary, ale już kilka tygodni ma i to są fajne, rzeczowe komentarze. Także jeszcze raz dziękujemy i prosimy o takich komentarzy więcej. Zachęcamy oczywiście do wspierania nas i tutaj informacja dla naszych drogich patronów, bo czasami wydaje mi się, że nikt nie czyta tych postów na Patronite, które Wam tam od czasu do czasu zamieszczam. Więc są już dodatkowe wywiady z Retrosfery, wywiady jakby z transkrypcją, bo wiadomo, tam jeszcze nie mieliśmy mikrofonów na przyszłą imprezę, przygotowujemy się lepiej. Więc są wywiady z transkrypcją, z takimi osobami jak Energik, Madman 15, DJ Tech z magazynu Komoda Amiga, Kajko 2, Baderman, dłuższa i ciekawa rozmowa z OSH, rozmowa z ludźmi z kanału Grysław oraz rozmowa z Siwym z Berlina. Oczywiście to wszystko było w tej relacji naszej 2 odcinki temu, aczkolwiek było w formie skróconej, teraz jest wydłużona. Będzie bogaty tematycznie live, bo dawno live'a nie było. Prawdopodobnie będzie 27 października, a jeszcze to ostatecznie ogłosimy. Bardzo, bardzo dawno nie było, bo już w zasadzie od czerwca żadnego wywiadu, ale spokojnie. Mamy dość dużą grupę ludzi w kolejce do wywiadów i będzie naprawdę mega wywiad w październiku. Prawdopodobnie, jak wszystko dobrze pójdzie, już w następnym odcinku. No i taka ostatnia rzecz, że będziemy gościć na imprezie PGA w Poznaniu, więc znowu jeśli ktoś chce się z nami spotkać, przybić pionę, to jak najbardziej zapraszamy, będziemy tam w sobotę. I to tyle ode mnie i nie wiem, czy Ty jeszcze masz coś tutaj do dodania ze spraw organizacyjnych. Znaczy, w sumie no, Ty jesteś tak wspaniałym publicystą na naszym wspólnym kanale, że w zasadzie wyręczasz mnie w tej ciężkiej robocie, muszę przyznać, dla mnie przynajmniej ciężkiej, ale dodam od siebie, bo komentarza, o którym wspomniałeś, czyli pan Mitura, kojarzy mi się z filmem Konsul, pewnie będzie przebitka. Zna pan takie nazwisko Mitura? Tak. Ale pozdrawiamy mega serdecznie. Tak jest. A co do jeszcze spraw organizacyjnych, tak, zdecydowanie będziemy na PGA i zapraszamy Was serdecznie. Mam nadzieję na gorące rozmowy. No dobra, to chyba pora na pierwszy film z naszego specjala, czyli Twój film. I tu dodamy, drodzy widzowie, że Wasze postulaty o materiał scenowy zostały tym razem spełnione, ale to jeszcze nie koniec materiałów scenowych. Mamy ich kilka w zanadrzu. Dokładnie, ja myślę, że to jest takie preludium do tego, co dopiero będzie o scenie, bo o scenie tych materiałów zbieram,
Więc to jest na razie takie interko, taki wstępik, ale temat będzie wałkowany. Zapraszamy na film. Zapraszamy. Halo, halo, siema Mufa. No halo, co tam? Ty czaisz, robię demo, nie? I to w ciągu minuty. Nie 1 kilobajta, tylko 1 minuty. 10, czyli 10 palców. Witajcie kochani. Zgadnijcie, co wspólnego ma gra pod tytułem Rycerzem Roku, polska gra, z grupą demoscenową Spaceballs. Macie rację. Absolutnie nic. Poza jednym małym szczegółem. Bo początkowo jeszcze był pomysł, nagramy u nas w parku. No ale jak przyszło to do czego? Tych tobołów nabraliśmy trochę i tak idziemy do parku teraz robić sobie pośmiewisko, tam wymachiwać kijami. Już starzy ludzie dosyć, no nie bardzo szukamy mieszkania, więc... No to nagranie to były 2 kilkugodzinne sesje. Było dużo tego materiału, strasznie dużo nam się tak wydawało na kasecie VHS. Obie grupy nagrywały wszystko kamerą analogową, a potem przenosili to do Amigi z kaset VHS. I o ile naszym rodzinnym chłopakom Missing in action. no właśnie nie do końca pykło, kaseta zaginęła w akcji, to Spaceballs dalej istnieje. Ale o tym później. Zapraszam do materiału. Nutka historii. Demo State of the Art to kultowa produkcja grupy Spaceballs, która wygrała Amiga Demo Compo na Party w 1992 roku, idąc za ciosem demo Nine Fingers tej samej grupy w roku 1993 zajęło 4. miejsce. Nei, ikke kødd da, vi skal se din fleskefjes. Spaceballs to grupa demo z Norwegii, działająca na platformie Amiga, pierwotnie założona przez Dark Helmet w 1988 roku. W ciągu następnych 2 lat powoli rekrutował członków ze swojego rodzinnego miasta Halden. Pierwszym rekrutem był Lone Star w 1988 roku. Młodszy brat kolegi szkolnego Dark Helmet z Østfold Ingeniørhøgskole. W 1989 roku do grupy dołączyło więcej członków, a Major Asshole Defender, później znany jako President Screw, i Jogurt stali się jej częścią. Grupa udała się na Amiga Party w 1991 w czerwcu i zabrała ze sobą demo o nazwie Spasmolytic, które zajęło 5. miejsce w konkursie. W Raw Tło, luty 1992, doniesiono, że Madcap dołączył z grupy Palace. Scott dołączył z Addonic w pierwszej połowie tego roku. European Top 20, lipiec 1992, podało, że Zach Addonic zmienił swój pseudonim na Scott i dołączył do Spaceballs. TMB Designs dołączył z The Silence na Party w 1992 roku w grudniu. Czyli poczekajcie, ten wyszedł, ten wszedł, ten zmienił ksywę, tamten go zastąpił. Aj ci sceniarze. No, kochani amigowcy, poznajecie tą panią? Jest to Janneke Olsen. W wieku obecnie 48 lat, a w wieku 17 wystąpiła w najlepszych demach grupy Spaceballs. Dzisiaj zajmuje się projektowaniem opakowań. A teraz zapraszam na wywiad z ową panią. Wywiad
dość infantylny, bym powiedział, głupkowaty, ale weźmy pod uwagę, że to jest wywiad z lat 90. prowadzony z bardzo młodą osobą przez bardzo młodego człowieka, więc jest jaki jest, ale jest to fajna cegiełka historii. Zapraszam. Najpopularniejszym demem w 1992 roku było State of the Art. To techno demo z tańczącymi dziewczynami. Kim są te tańczące dziewczyny? Udało nam się porozmawiać z jedną z nich i zadać jej kilka pytań. Jak masz na imię, ile lat i jakie zainteresowania? Nazywam się Janike Selmer Olsen. Mam prawie 17 lat. Raz w tygodniu tańczę disco jazz freestyle. Przez pozostałe 6 dni gram w musicalu Pleasure Dance z grupą taneczną Behind the Mask. Jeśli mam czas, jestem również harcerką. Pole też jest jednym z moich zainteresowań. Dlaczego występujesz w tym demie od Paula? Po prostu pokazałam Polowi moje nogi, a on pozwolił mi tańczyć. Jak długo zajęło wam nagrywanie tańca? Jesteśmy tak niesamowitymi tancerkami, że zajęło nam to tylko godzinę. Jakiej muzyki słuchaliście podczas nagrywania? Słuchaliśmy tej samej, która jest w demie. Czy jesteś fanką muzyki techno? Nie za bardzo. Bardzo lubię muzykę indyjską. The Cure, Depeche Mode i tym podobne. Co sądzisz o wyniku tego dema? Nieźle. Paul to bardzo zdolny chłopak. Co sądzisz o muzyce w demie? Jest w porządku, ale na końcu jest trochę za szybka. Co myślisz o Paulu? Seksowny, ładny, silny, mądry, miły chłopak. Roztapiam się. Czy chcesz coś dodać? Nie za bardzo. Fajnie było pracować z Polem. Pa! Wywiad zrobiony dla Raw Issue numer 5, maj 1993. No okej, a co słychać u naszego głównego twórcy? Mr. Paul? A jak widać siedzi dalej w branży IT. Dema mu służyły. Mała rekonstrukcja. O. Paul Anderson. Dyrektor generalny oraz prezes zarządu oraz dyrektor do spraw technologii. Wow. No i to generalnie byłoby na tyle. Taka ciekawostka. Do reszty grupy nie udało mi się dotrzeć, znaleźć fajnych śladów, ale generalnie grupa działa do dzisiaj. Zresztą pewnie na przebitce widzicie, ile dem zrobili od tamtych lat i ostatnie całkiem niedawno. No i zostawiam Was teraz chyba z tym najlepszym smaczkiem, czyli z upskalowaną wersją oryginalnego filmu z produkcji Nine Fingers od Spaceballs. Zastanawiałem się, czy to poprzecinać, czy nie poprzecinać, bo jest trochę długie, ale stwierdziłem, że mi się to osobiście podoba, więc dla mnie ta długość nie stanowi problemu. Więc pewnie Mufa przygotuje rozdziały i będzie można to przeskoczyć, przewinąć. Zostawmy to takie, jakim jest. Pozdrawiam. Ej, ikke kødd da, vi skal se jo din friske fjes. Der, ja. Så veldig rått, så ikke noe. Er det noe lag? Ja. Ikke jeg. Ikke enda. Mener du hva? Ikke sett, ja. Ja. Du gjør ikke noe siden med kua. Har du ikke det? Ja, det har jeg tenkt på. Bare ta sånn det.
Bare ta masse gøy, det er ikke sånn etterpå. Jeg sverger til dine, jeg greier ikke å filme det hele av du flyr ut der. Det går hele tiden. Hva er styrkattene? Helt i filmen? Jeg har holdt papiret. Det eneste gjort var å stå i klart en monitor med, så kunne jeg stå og fokusere samtidig. Det er jo en merkelig idé. Nå har du tatt meg helt rolig før. Jeg gjør det. Det er ikke det? Jo. Du jobber 13 år, eller? Nå har du holdt på det for det. Ja, kom igjen. Jeg har bedre zoom enn deg. Skal vi vise? Det er sterkere enn pappaen din. Det tror jeg også. Sverre, det er jo helt ute av fokus. Heiser det, jeg skal ta bilder. Oi, Annika, så Så er det pølen. Ja, Det er pølen! Ja. Skal jeg ta trøvelen, eller? nei, ta det. Ja, den er. Ta det. Det er deilig. Ingen åpningen på andre siden der, så blir det helt mørkt inni. Mener du det? Ja, det hadde vært lyst. Ja, det er bra. Du kan godt prøve å gjøre det. Jeg er enig. Men jeg fet nok til dette dekket eller gjør det. Jeg tror vi tar uten hatt. Kan jeg gjemme meg på? Greit, ja. Jeg bare synes det er bra. Du må sette oss i det. Hvordan skal du komme på en rikafell? Skal du også gjøre sånn? Bare jentestinga. Det er det. Jeg har... Ja, det blir bra det, altså. Ja. Ja. Det er det. Det greier vi senere, det. Ja, men det er det. No, dzięki za kolejny świetny film. No, zaskoczyłeś mnie, muszę powiedzieć. Zaskoczyłeś mnie raz, że tematyką, ale tak jak mówiliśmy, tematyka wpija się w postulaty niektórych naszych widzów. Dwa, no, że dotarłeś do takich tam ciekawostek, gdzie ta tancerka dzisiaj robi, ta pani. No, również udało nam się zidentyfikować, gdzie robi główny koder. Jak widać, robi dalej w branży IT.
i to chyba zajmuje się AI, czyli czymś, co nas wspomaga, co nawet wspomagało nas w tym twoim materiale, tutaj choćby od strony lektorskiej. A co do samego dema, pamiętam, że pierwszy raz zobaczyłem je chyba jeszcze jak nie miałem Amigi w tym magazynie Telekomputer, który leciał w TVP popołudniami i tam dużo amigowych materiałów puszczano, ale wiem, że to jest demo, które w zasadzie to poprzednie demo, State of Art, jak się nie mylę, bo to była niejako kontynuacja, które jest no, mega kultowe i nawet kiedyś widziałem jakiś ranking bodajże Jazzcata z jakiejś strony scenowej, gdzie była jakby 30 najlepszych dem na chyba 35-lecie Amigi. Nie chcę skłamać, nie chcę przekręcać, ale w każdym razie jakiś globalny ranking i to demo State of Art zajęło pierwsze miejsce w głosowaniu wśród sceniarzy. No ale ja nie jestem sceniarzem i powiem szczerze, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem tego dema. Oczywiście doceniam, że jest to demo inne. Doceniam gibkość ruchów tancerek. Doceniam muzykę techno jako fan, powiedzmy, takich zespołów jak The Prodigy i tak dalej. To jak najbardziej moje klimaty. Ale jakoś to nie było demo, które bym oglądał wiele razy. Oglądałem może z 2-3 razy. Są dema z Amigi 500, które oglądam dużo częściej i mam do nich dużo większy stosunek. Nie umiem tego wytłumaczyć. Sceniarze, zabijcie mnie, jeśli zbyt małym szacunkiem cenię to demo, no ale nie doceniam jakby, no nie wiem, nie trafiło w mój gust, aczkolwiek doceniam, jeszcze na koniec powiem, wkład i pracę, jaką ci młodzi wówczas ludzie włożyli w to demo, bo to nie było, że sobie ktoś przyjechał na partę i mamy pół godziny do kompotów, szybko coś zakoduje, parę efektów, parę pierdółek, tylko naprawdę tu się przyłożyli, pojechali gdzieś na plan zdjęciowy, wynajęli, oczywiście wiadomo, że nie poszedł sobie do jakiegoś studia i nie powiedział, ja tu jestem wielki sceniarz, proszę wynajmiemy sobie tancerki teraz, zakontraktujemy. Wiadomo, że oni się znali pewnie ze szkoły czy prywatnie wcześniej, ale mimo wszystko fajnie, że no, dziewczyna, która gdzieś tam półzawodowo gdzieś tam chodziła na tańce, coś potrafiła, nawet jakieś stroje fajne im skombinowali. Podejrzewam, że też z tego klubu tanecznego, ale naprawdę to była taka, myślę, jak na warunki scenowe, taka mega produkcja, można powiedzieć. I tutaj kojarzy mi się z naszymi intrami, gdzie czasami dostajemy pochwały, że tutaj robimy takie i takie produkcje, ale jednak trzeba przyznać, że oni chyba poszli o level wyżej, bo zaprosili jeszcze do swoich, do swojej produkcji gości z zewnątrz, a my jeszcze nikogo, poza tym kamerzystą, który cię kręcił wtedy w tych piwnicach, jeszcze takiego aktora z zewnątrz nie zaprosiliśmy. Zaangażowaliśmy. Ale wszystko przed nami. I tu już oddaję głos w twoją stronę. No, wszystko przed nami, dokładnie, ale to powiedziałeś, że sceniarze zabijecie mnie, ale mi jakoś no to będzie to szybciej, bo ja cię zabiję. Mimo, że jest, dla mnie to jest, ja trochę zdradzę też odcinek, który będzie gdzieś tam później, jak będziemy już omawiać najlepsze dema, chociaż nie jest to demo numer 1, dla mnie kapitalne. Też zobaczyłem to u Radka, o którym wspominałem, zresztą sceniarza też, którego też gdzieś tam mamy na liście do wywiadu. U Radka zobaczyłem, jeszcze wtedy Amigi nie miałem Commodorka i zobaczyłem właśnie Nine Fingers, to nie był State of the Art, tylko Nine Fingers. Ja nie mogłem się odkleić od monitoru, mówię, i pamiętam, że wiesz, oczywiście mózg to tak przekłamuje ze względu na sentyment i pamięć, bo to kupę lat temu było, ale mi się to ciągle jarzyło w głowie jako ultrapłynny film normalny, gdzie widzę normalnych ludzi. No dzisiaj jak to widzę, no wiadomo, że tak nie jest, ale wtedy to już mi się wydawało, że już grafika nie pójdzie dalej, że to już jest max maxów i że jeżeli taka Amiga 500 potrafi to zrobić, to już jest w ogóle kosmos, nie? I mega sentyment mam do tego dema i tak jak ty mówisz, że może oglądałeś je tam 2 razy, to ja na swojej 500 plus, kurde, no nie zliczę ile razy to oglądałem. Ja nawet robiłem, jak robiliśmy takie spotkania gdzieś tam i siedzieliśmy sobie przy piwku czy coś, to w tle po prostu leciało zapętlone, nie? To było demo, które było, wiesz, no niesamowite i do dzisiaj mam mega sentyment i nie dziwię się, że, no bo to robiło efekt wow, naprawdę robiło efekt wow, nie?
Znaczy, wydaje mi się, że za pierwszym razem na pewno, bo jak jest to w twoim materiale, z hukiem wygrało party, ale to demo, które dzisiaj omawiamy, to ono już chyba pierwszego miejsca nie zajęło, więc ten efekt wow jednak też trochę gdzieś tam przeminął, nie? Bo jednak wiesz, potem jak już dostałeś tą Amigę, to też widziałeś jakieś gierki z filmikami, które też się wydawały wtedy nie wiadomo czym, chociaż dzisiaj to jest jakieś tam 5 klatek na sekundę w okienku od wielkości pudełka od zapałek. No wtedy wszystko robiło wrażenie, nie? No ale ja mówię, no, ja też nigdy nie byłem koneserem sceny, oglądałem demo od czasu do czasu. Powiem tak, nawet jak miałem te 200 dyskietek przed zakupem twardego dysku, więc miałem już potężny zbiór dyskietek, może nawet 250, nie pamiętam, to chyba na żadnej dyskietce nie trzymałem scenowego dema, nie? Jednak wszystko szło albo na gry, albo na programy. Na to było mi szkoda, nie? A byli tacy moi znajomi, którzy większość dyskietek przeznaczali na dema, nie? Tak, a tu akurat ja też dyskietek nie marnowałem na dema, może jak to zabrzmiało. Dopiero w erze twardego dysku je zbierałem, nie? Miałem osobną partycję dema. To już można było zbierać, ale dyskietek też mi było szkoda. Oprócz właśnie Nine Fingersów miałem. Też wiesz, wtedy była też już era tych coverów CD, gdzie te produkcje z poszczególnych partii były jakby też w ACS-ie czy w magazynie Amiga, więc wtedy tego się nazbierało, nie? No i też mam oczywiście, mimo że nie jestem sceniarzem, to mam oczywiście 2 płytki z kolekcji Scena Explorer, więc spokojnie, to też gdzieś w kolekcji tam jest. Ale ja jeszcze na zakończenie, żeby już ten temat domknąć, dodam, że dla mnie to demo, zarówno State of the Art, jak i Nine Fingers, było takim prekursorem generalnie teledysków, bo mi się ta forma podobała, tych szybkich przejść, ten montaż taki szybki, kurde, tu coś, tam coś, tu laska kręci, tu za chwilę jakieś tam chińskie znaczki, coś, bajery, japońskie, no. Ale słuchaj, i potem, wiesz, nagle wychodzisz, wiesz, mówimy o latach stricte 90., wychodzisz z pokoju, obejrzałeś sobie State of the Art albo Night Fingers, odpalasz sobie, nie wiem, tam MTV czy cokolwiek, a tam, wiesz, Stachurski stoi do kamery i śpiewa, i nie ma tych takich szybkich cięć i tak dalej, i mówisz, no kurczę, nie? I potem rzeczywiście zaczęło się to wdrażać. Te teledyski jakby czerpały z tego dema, moim zdaniem, więc moim zdaniem to był taki zalążek krótkich, szybkich cięć, nie? Więc oni moim zdaniem byli takim prekursorem trochę, nawet w innych branżach zupełnie, nie? Że ktoś tam pewnie sobie piwko wypił, jakiś tam, nie wiem, kamerzysta czy ktoś, to ten mówi, a może to rzeczywiście, czy montażysta nawet, nie? I potem te teledyski stały się takie mega hardkorowe, bym powiedział, nie? Jeżeli chodzi o montaż. Co oczywiście wpływało na plus, bo teledysk taki ma być. No tak, no nie wiem, czy to demo było pierwsze, czy pierwsze były niektóre teledyski, już teraz pewnie tego nie zweryfikujemy, bo trzeba by, wiesz, przeczesać te wszystkie, powiedzmy, sprzed 92 roku teledyski z początku lat 90., czy już czegoś tam nie było. No to zwróć uwagę, bo ja sprawdziłem temat, no to najbardziej takim hardkorowym, którego znalazłem, że hardkorowym, no do Nine Fingers to nawet w ogóle nie może ale że na przykład Depeche Mode, nie? Tam już troszkę szli w ten temat, ale to jednak było jeszcze wolniejsze. Tam jednak opowiadali pewną historię i tak dalej. No było to jednak masło maślane w stosunku do Nine Fingers, nie? No wiesz, ale to tak ode mnie. I te inne kapele, które się uważały za wielkie, to one często jeszcze w 80-tych latach robiły teledyski biało-czarne, bo wtedy to się wydawało, że to jest takie, wiesz, profesjonaliści robią biało-czarne, a kolorowe to tam disco polo albo coś takiego, nie? Potem się to zmieniło, nie? Chociaż coś w tym jest. Nie wiem, czy może damy na przebitkę w czasie naszego komentarza, bo nie chcę pomylić utworu, ale ogólnie utwór, który typowo kojarzy mi się z demem scenowym, jak oglądam ten teledysk, tylko to jest takie demo bardziej renderowane i tak dalej. Jeden z utworów The Prodigy, ale teraz nie chcę przekręcić tytułu, ale jak go znajdę, puścimy oczywiście bez muzyki w tle, no bo wiadomo... Chyba wiem, o czym mówisz, ale to 94 rok, o ile ja kojarzę. Może być. Ale to też było co innego. Dobra, bo my
wchodzimy już, zaraz będziemy tutaj kapela Tak. A omawiać. jest drugi temat do ogarnięcia, mój, więc cóż, Dokładnie. zapraszam na film. Stricte techniczny. Jedziemy. Jakiś czas temu Remix zaoferował, że wypożyczy mi do testów swoją kartę M2 wraz ze stosownym dyskiem. No i udało się wreszcie spotkać na żywo podczas retrosfery w Brzegu i tam ten dysk mi dostarczył, więc nie zwlekając zacząłem oczywiście testy. Może najpierw powiem trochę teorii, co to w ogóle jest NVMe. No więc jest to skrót od Non-Volatile Memory Express. Jest to protokół transferu dla pamięci masowej komputera i w przeciwieństwie do SATA NVMe jest specjalnie zaprojektowany dla pamięci flash o charakterze stałym i dysk SSD NVMe jest podłączony do magistrali PCI Express poprzez gniazdo typu M2. Interfejs PCI Express i protokół NVMe oferują przepustowości, które wykraczają daleko poza wszystko, co SATA może zaoferować. Docelowo dyski NVMe zastąpią dyski SSD SATA jako nowy standard w branży, tak jak wcześniej SSD zastąpiły stare napędy talerzowe. Trend jest taki, że dyski SSD NVMe stają się szybko coraz tańsze i coraz większe. Żaden z obecnych systemów Amigi nowej generacji, w tym Amiga One X5000, na której będę robił testy, nie oferuje gniazda M2 bezpośrednio na pokładzie płyty głównej. Ale ponieważ gniazdo NVMe M2 jest w zasadzie gniazdem PCI Express razy 4 o innym kształcie, możemy użyć przejściówki PCI Express na M2. Karty takie są dostępne ze złączem na PCI Express razy 1 lub PCI Express razy 4. No X5000 oczywiście jest wyposażony w gniazda PCI Express razy 1, jak i gniazdo razy 4. No ale istnieją pewne wady. Gniazdo praktycznie PCI Express razy 4 jest zasłonięte przez kartę graficzną. Jednak używając Razera można się wpiąć w to gniazdo PCI razy 4. Gniazda PCI Express w Amidze One X5000 są w standardzie wersji 2.0. Oznacza to, że prędkość interfejsu to tylko 500 MB na sekundę dla PCI Express razy 1 lub 2000 MB na sekundę, gdy podłączymy ją pod PCI Express razy 4. No ale tak czy inaczej jest to ewidentnie szybsze niż porty X5000 SATA 2.0 w Amidze One, które oferują transfer na poziomie 300 MB na sekundę. Posiadam dwa Razery właśnie w wersji na PCI Express razy 1. Pamiętam, że kiedyś testowałem Razera, którego tutaj widzicie, w celu podłączenia drugiej karty graficznej jednocześnie do Amigi One X5000 i on nie zadziałał, natomiast tutaj z tą kartą M2 no, sprawdził się bardzo dobrze, dysk będzie widoczny w systemie. No i mogę tylko żałować, że niestety, ale to już mówiłem w chipach utraconych nadziei, że zamiast tego gniazda Xorro, które jest praktycznie nieużywane, a bardzo podobne do właśnie gniazda PCI Express razy 4, no jednak nie dano drugiego PCI Express razy 4 na płycie, bo byłoby ono nie łatwiej dostępne, bo nie byłoby przesłaniane przez kartę graficzną. No a jak już koniecznie chciano zachować to gniazdo Xorro, to konstruktorzy mogli zadbać o zamianę ułożenia tego gniazda z gniazdem PCI Express razy 4, żeby to Xorro było na płycie wyżej, PCI Express razy 4 niżej, wtedy też dojście do tego interfejsu byłoby łatwiejsze i być może nie trzeba by było używać Razerów. Ok, to chyba tyle tytułem montażu tego dysku, a teraz już przejdźmy do testów praktycznych. Jeszcze może powiem na początku, że sterownik NVMe został jakiś czas temu opublikowany na serwerze OS4 Depot,
a później niestety z niego znikł. Autor jest osobą dosyć specyficzną, która lubi się obrażać na pewne rzeczy i usunął archiwum z tym sterownikiem, choć niektórzy mówią, że być może jeszcze jakaś nowsza wersja sterownika pojawi się jako element pakietu Enchaser Software, a być może jeszcze autor ponownie przemyśli pewne sprawy już nie na gorąco, tylko na spokojnie i ponownie wróci do amigowania. Dysk, który otrzymałem od Remika, jak widzicie, był używany w konsoli Xbox pod systemem NTFS. Ja początkowo myślałem, że to jest dysk 256 GB. Okazuje się, że ten Xbox miał ukrytą partycję i w rzeczywistości jest to 500 MB. No ale zanim cokolwiek tutaj zacząłem robić przy partycjonowaniu i tak dalej, no to po prostu dokonałem formatowania. I tu jak widzicie trwa to bardzo, bardzo długo, choć powinno trwać formatowanie szybkie, ułamek sekundy. Niestety na systemie NTFS trwa to, nie wiedzieć czemu, pod Amigą zatrważająco długo. Natomiast też czytałem całkiem niedawno wypowiedź naszego w sumie widza na portalu PPA, że no z tym NTFS-em pod systemami innymi niż Windows to są jakieś problemy na przykład z zapisem, że działa dobrze odczyt, zapis działa słabo, podobno pod systemem Morphos, a nawet pod systemem macOS. No ja tego nie potwierdzam, bo jeśli chodzi o Amiga S4, to poza tym niezmiernie długim formatowaniem, to zapis działa jak najbardziej, co tutaj możecie zobaczyć na filmie. Kopiowanie plików odbywa się bez problemu, bez żadnych błędów. Czy jednak sterownik, który pojawił się w tak wczesnej wersji i nie był dalej rozwijany, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, nie ma żadnych mankamentów? Odpowiedź brzmi, że nie do końca. Ja wychwyciłem dwie wady tego sterownika. Pierwsza wada jest taka, że jeśli zainstalujemy właśnie ten sterownik w Kickstarcie, zmodyfikujemy plik Kicklayout, żeby Kickstart jakby wczytywał ten moduł, to niestety, jeśli fizycznie nie mamy podpiętego dysku M2, to system przestaje się botować. Czeka właśnie na inicjalizację dysku M2, a jeśli go nie ma, to niestety sobie systemu na zwykłym dysku SATA nie zabotujemy. To zapewne byłoby poprawione w kolejnej wersji, bo myślę, że to nie jest duży problem. A drugim problemem, który zgłaszał autor, był brak obsługi dla partycji botowalnych, a co za tym idzie, na dysku M2 nie możemy sobie zainstalować partycji systemowej. Niestety rozruch systemu dalej musi iść ze zwykłego dysku SATA. Dla Amiga OS 4 niestety nie ma zbyt wielu testerów prędkości twardych dysków. Jeśli wejdziemy na serwer OS 4, to w katalogu Benchmark znajdziemy zaledwie dwa takie programy. SCSI Speed to jest port programu z 1992 roku, który został przeniesiony jeszcze w 2004 roku, a więc 20 lat temu i niestety wyświetla już tylko głupoty dzisiaj. I nieco nowsza kompilacja, bo tu jest Disk Speed z ubiegłego roku, ale to też jest port programu tam z wczesnych lat 90. Więc ja stwierdziłem, że jednak będę się opierał na testach praktycznych, czyli na kopiowaniu plików systemową komendą kopii, bez żadnych tam przyspieszaczy, file managerów i tak dalej. I tutaj pojedziemy po prostu na goliźnię, którą oferuje system. Jako plik będący bazą dla testów wybrałem obraz ISO z magazynu Amigazyn o wielkości 1 GB. No i tutaj pierwszy test, jak widzicie, to był test kopiowania tego 1 GB na partycję NGFS, czyli na dysku SATA jeszcze, bo tutaj cały czas mam jeszcze system NTFS. A więc ten jakby test jest mało wiarygodny, bo tutaj różnią się file systemy, a jak się okazuje, system NGFS jest niestety
pomimo że bardzo nowoczesny i najlepszy pod względem, nie wiem, maksymalnej wielkości pojedynczego pliku, czy maksymalnej wielkości partycji, tu wszędzie góruje nad konkurencją amigową ten system, ale jeśli chodzi o prędkość, to jak pokażą wam te testy, no nie jest to najszybszy system. I tutaj na przykład przegrywa, jeśli chodzi o kopiowanie, dosyć znacznie z file systemem od Microsoftu. Tutaj jak widzicie, kopiowanie tego pliku z RAM dysku na partycję NGFS trwało no, ponad 24 sekundy. W drugą stronę z partycji do RAMu 11,5 sekundy. No, dla porównania system NTFS tą samą operację kopiowania do RAMu wykonał w 7,8 sekundy. Natomiast no, takie porównanie między dwoma różnymi systemami plików no, nie ma żadnego sensu. To tak zrobiłem na dobry początek dla sportu, no ale wiadomo, że aby test był rzetelny, to muszą być dokładnie te same systemy plików na partycjach. Wtedy można zrobić dokładny test porównawczy, który będzie porównywał szybkość transferu, a nie powiedzmy powolność tego czy innego systemu plików. Także no, jak tu widzicie, musiałem odpalić Media Toolboxa, usunąłem już tutaj tą partycję NTFS i utworzyłem dwie partycje po 250 giga i jedną partycję w systemie NGFS, drugą partycję w systemie SFS. No, w Amiga S4 możemy też jeszcze użyć starego systemu plików znanego z Amiga S3, czyli FFS. Tu zresztą macie pełną listę na podglądzie tych systemów plików. No natomiast no, jest to file system przestarzały, powolny, więc no, żal byłoby raczej używać go pod dyskiem M2. Tu oczywiście dodam, że już po założeniu partycji typowo amigowych, w typowo amigowych file systemach, to formatowanie oczywiście trwa dokładnie tyle, ile powinno trwać formatowanie szybkie, a więc no, praktycznie w czasie rzeczywistym zarówno pod NGFS jak pod FFS trwa to chwilkę, jak widzicie. Na repole już przejść do testów kopiowania, także plik o wielkości 1 GB i kopiujemy go na partycję NGFS na dysku SATA, SSD. No i wynik nie jest zbyt imponujący. Testujemy dalej stary dysk, czyli znowu jest dysk SATA, tym razem system SFS 2.0 i znowu kopiujemy tutaj z RAMu to ISO do partycji SFS 2. Wynik dużo lepszy, praktycznie 3 razy szybszy, bo 8,3 sekundy. No i czas teraz na dyski NVMe i znowu mamy tutaj partycję sformatowaną pod SFS 2. No i wynik jest jeszcze lepszy, bo 5,94 sekundy. No i pozostaje jeszcze NGFS pod NVMe. I tutaj wynik 15,9 sekundy, a więc wolniejszy niż SFS 2 nawet na SATA, ale jednak znacząco szybszy względem NGFS na SATA. Następne co zrobiłem, to oczywiście rozpakowałem to ISO i sprawdziłem, jak wygląda kopiowanie oczywiście miliona w cudzysłowie, ale no wielkiej ilości małych plików z tego ISA. No i tutaj macie skrajny przypadek, czyli dysk SATA, system plików NGFS, a więc musi nie być szybko, no i szybko nie jest. Jest to ponad 36 sekund. Z drugiej strony dysk NVMe i partycja SFS 2. No i tutaj musi być szybciej, no bo raz, że szybsza magistrala, dwa, że też szybszy system plików. Chociaż też tutaj akurat różnica nie jest już tak wielka, to już nie ma różnicy razy 3, bo to jest tylko 22 sekundy, więc no nie jest tak szybko jak było przy dużych plikach. No ale ja wam nie będę teraz pokazywał wszystkich tutaj testów dogłębnie, bo nie chcę was tu zanudzać, jak wygląda transfer, kopiowanie małych plików z RAMu
na daną partycję, z danej partycji odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. Znacznie czytelniejsza będzie tabela, którą Wam tutaj pokażę i która w sposób naoczny wykaże Wam różnicę. Wykresy pokazują jednoznacznie, że w każdym aspekcie dysk podpięty przez M2 jest szybszy niż dysk SATA. Chociaż widać wyraźnie, że nawet w przypadku M2 partycje NGFS nadal są wolniejsze niż SFS. Chociaż różnice te zmniejszają się w przypadku małych plików, nieco zwiększają się w przypadku dużych plików. Trzeba też przyznać, że różnice nie są aż tak wielkie, jakby to wynikało z teoretycznego transferu. Tu nie ma różnicy, nie wiem, 70-80% między SATA a PCI Express razy 1. Tu jest w zależności od file systemu i liczby plików między 30 a 50% różnicy w wydajności. Już w czasie montowania tego filmu zdecydowałem się na zakup przedłużki na PCI razy 4, by sprawdzić, czy przyniesie to pożądany efekt. No niestety nie ma co liczyć na przyspieszenie razy 4. Tutaj przyspieszenie jest mniej więcej na poziomie 20%, a w przypadku małych plików i systemu SFS wręcz nie ma go wcale. Przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka. Być może wczesna wersja sterownika, być może też dysk, który jest jednym z tańszych urządzeń na rynku w stosunku do konkurencji, być może też przez to nieco mniej wydajnym. Natomiast mimo wszystko ja zdecydowałem się, że ten dysk i ten interfejs zostanie już u mnie. Dogadałem się z Remikiem i zakupiłem od niego ten zestaw. Jestem zadowolony. Mimo wszystko te kilkadziesiąt procent przyspieszenia względem SATA to też jest wymierna jakość. Zyskuje też dodatkowy napęd. Jak wiadomo, Amiga One X5000 ma tylko 2 gniazda SATA, gdzie jeden przypada na dysk twardy, drugi na napęd optyczny, który dziś jest rzadko używany, ale jednak czasami się przydaje. Więc tutaj dzięki temu rozwiązaniu mam nowy, super szybki dysk dodatkowy. Schowałem stare partycje z dysku SATA, które teraz będą robiły wyłącznie jako backup. Ukryłem je z poziomu preferencji Workbencha, co jest oczywiście możliwe do zrobienia w najnowszym systemie Amigi, a nowe, szybsze odpowiedniki partycji na dysku M2 dają mi teraz pełną satysfakcję i największą szybkość, jaką można osiągnąć w świecie Amigi. No, muszę przyznać, że film bardziej mnie wciągnął niż ten mój. Potrafiłem go nawet 2 razy sobie obejrzeć. To mamy odwrotnie. Okej. Znaczy ja lubię po prostu technikalia, uwielbiam i to mnie nigdy nie nudzi i nawet jak robiłeś tą pokazówkę kopiowania, znaczy formatowania, przepraszam, co trwało tam dość długo niby, to ja tego nie odczułem w ogóle, bo jakby czekałem na efekt i byłem skupiony i właśnie, bo ja wiem, że to można byłoby po prostu przyspieszyć, u góry dać licznik i w ciągu, nie wiem, 3 sekund pokazać wynik minuty, nie? Przy montażu. Ale ja właśnie wolę coś takiego, bo wtedy czuję tą taką, a czy to będzie tak, czy to będzie tak, jaki będzie wynik i człowiek kombinuje, nie, no podobało mi się. I teraz do meritum, no gdybym ja był posiadaczem Amigi X5000, no to bym sobie na pewno nie żałował takiego dysku, no mimo, że to nie jest aż tam, wiesz, razy 1000, że tam już w ogóle jak kartridż w Pegasusie, że od razu ci się system pojawia i w ogóle, chociaż tam mówiłeś, że systemu nie da rady na tym postawić, przynajmniej póki co. Ale no i tak bym chciał w takiej Amidze, no jeżeli sprzęt za taką kasę, no to chciałbym mieć tam dysk jednak M2, no zresztą dzisiaj wszędzie się je pcha, nie? Nie no, więc mówię, dla mnie to zdecydowanie rzetelny i fajny materiał. Okej, zgadzam się z Tobą, że jeśli masz najszybszą Amigę jaka jest, to fajnie by mieć też najszybsze transfery na dysku, więc zwłaszcza, że w porównaniu do ceny tego komputera, no to nie jest też jakby drogi wydatek, bo no ten dysk tam kosztuje około 150 zł, jak pokazywałem zresztą na filmie. Interfejs to jest tam kwestia 50 zł powiedzmy, kabelek PCI Express kolejne kilkadziesiąt złotych, więc to jest ułamek ceny tego komputera, a zawsze coś daje. Tak jak mówisz, to nie jest przyspieszenie tam razy 10, no ale nawet jeśli masz te 50% szybciej, to zawsze jest coś.
ja też powiem szczerze, że tak mogę się tutaj popukać w pierś, że zawsze ładowałem, wiesz, w grafikę, w CPU i tak dalej. Miałem nie wiadomo jak rozbudowaną Amigę 1200 z tym Blizzardem, PowerPC z Bevision, a nigdy nie kupiłem sobie Fast ATY, więc teraz trochę grzechy młodości nadrabiam. I no tak jak to powiedziałem na filmie, tak mi się to spodobało, że już zostało to u mnie. Miałem ci to oddać za 2 tygodnie, bo akurat tak się złożyło, że 2 tygodnie po retrosferze no byłeś u mnie, więc miałem ci to oddać, ale ostatecznie stwierdziłem, że nie oddam, za bardzo mi się spodobało. Też, no tak jak to podkreśliłem, już pomijając na boku prędkość i tak dalej, to te 2 gniazda SATA na dysku, na jakby płycie X5000 to jest trochę mało. W X1000 mam 4 gniazda SATA i już jestem przyzwyczajony do trochę większego komfortu, a te 2 to jest tak, jak to powiedziałem w filmie, trochę na styk. Oczywiście mogłoby być lepiej, bo na przykład nie wiem jak to jest w PC-cie, bo w PC-cie takiej karty nie używam, ale na przykład tutaj tracę dostęp do kontrolki twardego dysku, więc nie wiem czy w PC-cie sterownik to robi, czy można jakiś kabelek pociągnąć, żeby na obudowie powiedzmy bigało, czy też po prostu nie widzisz tego? Zależy od płyty głównej po prostu. Te najtańsze też tak mają, a im droższa płyta, tym coraz więcej możliwości, nie? Ale tutaj dodam, bo ty powiedziałeś, że tak jak w młodości Fast ATY sobie nigdy nie kupiłeś, ja też nie. Bo umówmy się, że to były takie czasy, że co z tego, że zobaczyłeś 9 mega na sekundę w sysinfo, jak to i tak wszystko szybko chodziło, system był lekki, ja nie potrzebowałem tego nigdy i jakby no nie czułem potrzeby Fast ATY w tamtych latach, nie? I taka ciekawostka, że jeżeli na przykład na PC-cie się przeskoczyło z HDD na SSD, to ojeju, to jakbyś w ogóle, nie wiem, no Amerykę na nowo odkrył. Tak już później przeskok z SATA SSD na M2, obojętnie której generacji, to tylko na benchmarkach widzisz różnicę, ale tak w praniu to nie do końca. No może do końca, jak na przykład ostatnio kopiowałem, bo sobie znowu dyski w swoim PC-cie wymieniałem i miałem do skopiowania 8 terabajtów danych, no to odczułem tą różnicę w sensie, że zostawiłem, wiesz, i jak z M2 na M2 leciało, to kurde, to były tam, wiesz, momenty, nie? A przez SATę to kurczę, całą noc mi to zrzucało, nie? Ale to tylko przy takich hardkorowych sytuacjach w użytku absolutnie nie czuć już tego powiewu takiego, nie? No ja też, bo też tego nie pokazałem na filmie, ale chciałem właśnie, mówię, coś innego poza kopiowaniem w codziennym użytkowaniu i na przykład no gra Doom 3 jak na warunki amigowe to jest wiadomo ciężka gra i też długo się wczytuje, nie? Podejrzewam, że na PC-cie współczesnym nawet u siebie nie sprawdzałem, kiedyś tam sprawdzałem, to są jakieś pojedyncze sekundy, nie? Ale na przykład jakiś tam level zapuściłem sobie, żeby się wczytał, to na SATA wczytywał się jakiś tam level 42 sekundy, na M2 38 sekund. No niby 10% szybciej, ale to nie jest jakiś tam efekt wow, nie? I to są dokładnie te same wyniki, które ja uzyskiwałem na Xboxie, jeszcze One X, pamiętam, że no było szybciej, ale to nie było jakoś tak, że z kapci wyskakiwałem, nie? To nie było instant, a coś, nie? Tylko tam parę sekund szybciej, nie? A wracając jeszcze do spraw historycznych, to był taki moment, gdzie ta Fast ATA by mi się bardzo przydała, bo tak jak pamiętacie może z pierwszych odcinków, mój pierwszy twardy dysk, kupiony oczywiście za równowartość pensji mojej, i to pensji nie najniższej krajowej bynajmniej, to miał 850 MB pojemności i pamiętam, że zanim kupiłem sobie większy dysk 4.3, minęło kilka lat, a wcześniej kupiłem CD-ROM i chyba kupiłem potem nagrywarkę. Teraz masz dysk 850 MB, musisz zrobić ISO, czy tam dane do nagrywania 700, żeby je nagrać. No więc było z tym zabawy, bo najpierw zwalniałem miejsce na dysku, żeby mi zostało tylko 150 MB danych, co było mordęgą, gdzie to upchać, gdzie to skopiować. A potem kopiowałem skądś tam, na przykład z CD-ROMu pożyczonego od jakiegoś kumpla,
niemalże całą zawartość dysku, czyli 700 MB na dysk, żeby to sobie przegrać. I wtedy naprawdę to były takie transfery, że to nie jest tak jak teraz, że ja tutaj na tym M2 sobie, nie wiem, 1 giga w 4 sekundy skopiuję na SFS i mam spokój. Tam to nie tylko można było iść na przysłowiową herbatkę, ale jak było dużo małych plików na CD-ROMie, to spokojnie można było sobie obejrzeć dobry film. Na imprezę iść. Na imprezę iść. Na twoją 50. Tak jest, tak jest. Więc wtedy spastata by się przydała, no ale zawsze były jakieś tam inne priorytety, nie? Potem jak już był trochę większy twardy dysk, też było lepiej, no. Aha, jeszcze chciałem dodać, bo ten wątek może tutaj nam umknąć. Z tego filmu wynika, że SFS, który jest już dosyć leciwym systemem, jest jednak wyraźnie szybszy niż MGFS. I z tego by wynikało, że ja bym polecał do użytku SFS. No nie do końca tak jest. Ja mam część partycji, nawet w tym dysku właśnie M2 sobie jedną partycję zostawiłem NGFS, drugą SFS. Dlaczego? No NGFS ma po prostu więcej narzędzi naprawczych. Jest jednak file systemem wbudowanym w system operacyjny od autora, który cały czas go udoskonala, więc cały czas ja jako beta tester dostaję nowe wersje, gdzie SFS rozwój trochę stanął i też autor tego SFS-a to jest też taki trochę chimeryczny człowiek, który też ma swoje humory i kto wie, co z tym file systemem będzie. I też no, teoretyczne możliwości NGFS-a są lepsze, bo tam partycję to możesz mieć, nie wiem, w jakich tam heksabajtach, więc dzisiaj to się wydaje science fiction, bo gdzie ktoś kiedyś będzie miał takie partycje albo taką wielkość pliku, który będzie miał 1000 terabajtów, ale ja doskonale pamiętam, jak było 40 megabajtów w Amidze 1200 montowane i 4 gigabajty standardowy kontroler i system operacyjny obsłuży. Po co komu kiedyś w Amidze będzie więcej niż 4 gigabajty? Teraz używamy dysków 40 megabajtów. Po co komu 4 gigabajty? Nie minęło parę lat i trzeba było gdzieś tam OS-a 3.9 czy różne tam patche stosować, żeby tą barierę 4 gigabajtów przekroczyć, więc to, że teraz wydaje nam się, że jakiś file system ma możliwości, które są science fiction, to kto wie, czy za 10 lat z tych możliwości nie będziemy korzystać już na co dzień, nie? No tak, ja też przypominam sobie taką scenkę u mnie, jak miałem kafejki internetowe i to już były pecety oczywiście. To był bodajże 2003 albo 2004 rok i taki gościu, co przychodził do nas na kafejkę, kupił sobie peceta i zamontował tam sobie dysk 80 giga. I my wszyscy, jak jeden mąż tam z chłopakami, z którymi siedziałem w kafejce, po co mu taki dysk? Co on z tym będzie robił? Przecież on tego w życiu nie zapełni. Nie? W ogóle jakiś science fiction, nie? Wtedy standardem była 20, 80, no po co mu coś takiego? No w ogóle głupota. A w czasach amigowych tak, to tak samo jak mówisz, tylko że Amiga jednak jest mniej pamięciożerna niż obecne pecety. No a więc, ale pamiętam ten moment, że 80 giga to nie, no jakiś science fiction, po co ci to? No po cholerę ci to, nie? A dzisiaj jedna gra tyle waży. No tak. No. A jeszcze wracając do samych file systemów, o których wspominałeś, ja tylko krótko dodam, to jest dokładnie to samo, jak masz NTFS-a i FAT-a 32, że wiesz, FAT i tak jest szybszy, ale no jednak korzysta z NTFS-a, bo daje więcej, nie? Więc tutaj, no, to dokładnie bym tak to przyrównał mniej więcej w skali pecetowej. No i tyle ode mnie. Okej. Film mówi sam za siebie. Zapraszamy wtedy na kolejny odcinek, prawdopodobnie z naszym gościem. Jeśli już znudziły wam się nasze facjaty, to będzie wreszcie tutaj jakieś urozmaicenie, będzie ktoś inny, ktoś, kogo być może znacie, ale nie będziemy zdradzać, dopóki nie nagramy. Trzymamy się swojej zasady. Tak. Jeszcze raz prosimy o komentarze, bo to naprawdę nam pomaga. No i na pewno zrobimy też jakiś materiał, chociaż krótki, ale jednak z jakiejś relacji z PGA, nie? No tak i na pewno w live, jeśli uda nam się dzień po tej imprezie, a w zasadzie w trakcie jej trwania, ale gdy my już wrócimy, to też jakieś pierwsze wrażenia na pewno z tej imprezy omówimy, a
a być może, tak jak mówisz, zrobimy też dedykowany odcinek. Dobra. Dobra. To wszystko. Dziękujemy i trzymajcie się, cześć. Hejka.